Wiedźmin to dekonstrukcja klasycznych europejskich motywów, która dzięki Wiedźminowi 3 i niestety będąc szczerym, pierwszemu sezonowi Netflixowego produktu Wiedźminopodobnego, zadomowiła się w sercach milionów graczy, jak i czytelników. Teraz stoimy u progu nowej ery, w której Ciri będzie nową protagonistką. Czy Wiedźmin 4 zdoła chociaż w części powtórzyć sukces swojego poprzednika? Trochę szumu wywołał już zwiastun, w skrócie można stwierdzić, że... Gracze są kurwa najgorsi. Ale zamiast oceniać grę przed premierą, ponieważ Nie, baba! To wasz wybór. Wróć mi chłopa! mogę wskazać na rzeczy, które można poprawić względem poprzednich części, aby czwórka stała się najlepszą częścią growej sagi. Więc spójrzmy wstecz. Czego CD Projekt musi się nauczyć z własnych błędów, by projekt Polaris nie okazał się klapą? Rozdział 1. Decyzje jako filary fabuły. Problem Wiedźmina 3 polegał na tym, że większość wyborów była symboliczna. Pamiętacie? Losy Ciri, a w konsekwencji całego świata, zależały bardziej od bitwy na Śnieżki niż od tego, kogo zwerbowaliśmy do obrony w Kaer Morhen. To absurd. W porównaniu do poprzedników, trójka cofnęła się w rozwoju, jeśli chodzi o wybory. W jedynce mała decyzja z pierwszego aktu potrafiła wrócić w finale, żeby ugryźć nas w żyć, a dwójka? Tam wybory zmieniały dosłownie połowę gry, rzucając nas do innej lokacji i odwracając perspektywę o 180 stopni. Tymczasem w Dzikim Gonie nasze decyzje z poprzednich części nie zmieniały absolutnie nic, a w dodatku gracze drugiej części poczuli się opluci. Brakuje tu nawet cynizmu z Zabójców Królów, gdzie gra podprogowo sugeruje nam, że nasze czyny i tak naprawdę nie mają znaczenia. Niewykluczone, że będę zmuszony prosić Nilfgaard o poważniejsze przysługi, dlatego wybacz. W tym mieście decydują się losy całych narodów. Jednostki nie mają znaczenia. I tak słyszę już te głosy. Ale krwawy baron! Ale to nie była misja główna, tylko sidequest. W głównym wątku po znalezieniu Yennefer mieliśmy szukać Ciri, a gra dawała nam wybór tylko w kolejności odwiedzenia lokacji. Zresztą co to za wybór, skoro był utrudniony przez zalecany level. No i ten wybór w sumie nie zmieniał nic, nie licząc dialogów. Później gra dawała nam możliwość decydowania o losie Ciri, ale tu raczej wybory również były oczywiste. Wiedźmin 4 raczej będzie się opierać na skutkach podjęcia próby traw. Jakkolwiek osobiście kupuję teorię, że wszystkie zakończenia Ciri to jedno i to samo zakończenie, to obstawiam, że fani trójki poczuli się opluci już po zwiastunie. Niczym fani dwójki przy premierze Dzikiego Gonu, gdzie ich wybory nie miały kompletnie znaczenia. Teraz zadanie przed CD Projektem jest takie, żeby przekonać nieprzekonanych do tego pomysłu. Nie byłoby tego problemu, gdyby CD Projekt zmienił przy kolejnej części skalę. Rozwiązanie dla Wiedźmina 4? Zejdźmy na ziemię. Niech wybory nie dotyczą ratowania świata i przesuwania granic na mapie, bo to koszmar dla deweloperów przy tworzeniu sequeli. Niech dotyka świata wokół Ciri, ani całego kontynentu. Nawet Geralt w książkach nie przywrócił dla Ciri Cintry. Wyobraźcie sobie system reputacji, gdzie NPC reagują na nasze czyny. Zrobiłeś rzeź w karczmie, 2 godziny później nikt w okolicy nie sprzeda ci chleba. Małe decyzje, które wracają echem. Gracz musi czuć, że jego wiedźmińskie ja ma cenę. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. Mam wrażenie, że Ciri mówiąc te słowa do Geralta nie wiedziała, że wieszczy własny los.
Ale kluczowe jest pytanie, czy spełnienie marzeń o byciu wiedźminką będzie dla niej tak piękne, jak myślała? Myślę, że dowie się, że po próbie traw, jako odmieniec, nie będzie już dla świata tak potrzebna. Poziom trudności walki. Spójrzmy wprawdzie w oczy. Wiedźmin 3 przed premierą był zapowiadany jako rasowy RPG. Mechanicznie bliżej mu było do gry Action RPG. Nawet na drodze ku zagładzie gra bywała po prostu zbyt łatwa. I nie mówię tego tylko ja, weteran, który zrobił wszystkie osiągnięcia w grze i biegał w samych zbrojach zwykłych NPC-ów. Tylko też moja dziewczyna, grając teraz, zauważa, że level przeciwnika to tylko cyferka. Czerwona czaszka nad głową potwora? Żaden problem, po prostu walka potrwa 2 minuty dłużej. Satysfakcje w Dzikim Gonie dawały nam generalnie świetne animacje walki, jak i odcinania kończyn, a nie sama mechanika. Bo ta szybko stawała się schematyczna. Atak, unik. Nieważne, czy walczysz z utopcem, czy z generałem Gonu, robisz dokładnie to samo. Gra nawet może wyciągać za ciebie odpowiedni miecz lub za pomocą dodanego moda do gry w Next Genie automatycznie nakłada za ciebie oleje. A dlaczego? Ponieważ gra swoją mechaniką nie nagradzała ciebie za odpowiednie przygotowanie. Powodowało to, że gracze nie zwracali uwagi na to, żeby przygotować się do walki. Gdzie tu wyzwanie? Gdzie tu myślenie? Czwórka musi zbalansować poziom trudności, ale błagam, bez skalowania przeciwników. Pamiętacie te przeklęte szczury w kanałach Nowigradu? Przez skalowanie levelu gryzły mocniej niż Eredin. Albo nieskończone szkielety w krainie baśni? Skalowanie to leniwe projektowanie. Każde starcie musi być sprawiedliwe, a nie sztucznie napompowane. Redzi muszą zrozumieć, że gracze dorośli chcemy wyzwania, a nie tylko ładnych widoczków. Spójrzmy na książkowego Geralta. On nie wygrywał dlatego, że cytując klasyka, umiał machać mieczem jak pojebany i co chwilę zmieniał sprzęt na lepszy. On był skuteczny, bo posiadał wiedzę. Znał anatomię potwora, jego zachowania i słabe punkty. Wygranie walki zależało tylko i wyłącznie od wcześniejszego śledztwa, jak i przygotowania do walki. I tu paradoksalnie poprzednie części robiły to lepiej. W Wiedźminie 1 nie mogłeś w trakcie walki robić fikołków, jednocześnie wpychając swoje usta kurczaka sprzed tygodnia, żeby odnowić swoje życie. Jedno potknięcie oznaczało zgon. Musiałeś planować ognisko, medytację, punkty, eliksiry, oleje. Walka z bestią czy bargestami w pierwszym akcie to był test, który zrównywał graczy z ziemią. Czułeś, że twoje życie zależy od podejścia do buildu czy alchemii, a nie tylko jak szybko wciskasz spację. Trójce buildy są, ale gra nie nagradza nas za min-maxowanie, skoro i tak prawie wszystko pada od spamowania szybkiego ataku i fikołków. Pominę to, jak silnik Wiedźmina 1 potrafił być równie większym utrudnieniem zmieniającym randomową walkę przez błąd z 5-minutowej walki do 2-godzinnego nawalania bez przerwy. Silnik po dłuższej rozgrywce źle naliczał obrażenia dla przeciwnika. Wiedźmin 4 musi przywrócić nam poczucie zagrożenia. Chce dostać obiecaną różnorodność potworów, ale niech będzie ich mniej. Za to walka z nimi niech będzie wydarzeniem. Wiedźmini to zmutowani zabójcy, a nie kombajny do mielenia mięsa. Gdyby do zabijania potworów wystarczyło podpalenie ich igni, to królowie zatrudniliby czarodziejów, a nie ryzykowali życie dzieci w próbie traw. W końcu chcielibyśmy, żeby w Wiedźminie nie zachęcał nas sam świat Wiedźmina do regrywalności, ale również mechaniki. Wiedźmiński zmysł, czyli gdzie zgubia się logika i wyzwanie. A skoro mowa o przygotowaniu, porozmawiajmy o wiedźmińskim zmyśle, albo raczej wiedźmińskim GPS-ie. Przed 2015 zapowiadano nam mechanikę dedukcji, że bycie na szlaku to analiza śladów, szukanie poszlak i wyciąganie wniosków.
Tymczasem dostaliśmy tryb detektywa pożyczony z Batmana, który został przez branżę nadużyty do pożygu. Wszystko świeci się na czerwono niczym psu jajca, prowadząc nas za rączkę od punktu A do punktu B, a co więcej, w wielu miejscach te wiedźmińskie zmysły potrafiły prowadzić nas na manowce, ponieważ coś się nam świeciło, a za tą rzeczą tak naprawdę nic się nie kryło. Pamiętacie walkę z Goliatem w dodatku? Wystarczyło strzelić mu w oko. Geralt nie potrzebował do tego świecącej kropki. Gdyby walkę z potworami zamienić na większości boss fighty, można by nadać czułe punkty, które ułatwiałyby rozgrywkę. Wiedźmin 4 musi wrócić do korzeni. Wyobraźcie sobie sytuację, w której wieśniak błędnie opisuje potwora. My zamiast zajrzeć do bestiariusza, zrobienia rekonesansu, wierzymy mu na słowo. Bierzemy zły olej, zły eliksir i dostajemy pożyci. Gra powinna nas karać za ignorancję, a nagradzać za czas włożony w przygotowanie, zwiększając imersję. To wiąże się też z gęstością świata. Chciałbym powrotu genialnej mechaniki z dwójki, czyli ekosystemów. Jeśli wymordowałem gniazda potworów, to one nie powinny się tam spawnować w nieskończoność. Wiedźmin 3 zalał nas potworami, przez co drastycznie obciął doświadczenie za ich zabijanie. I tu mamy absurd. Geralt zabójca potworów. Więcej doświadczenia dostaje za przeniesienie babci patelni niż za ukatrupienie gryfa. To znowu zabije imersję. To tak jakby kurtyzana w porcie we Flotsam dostawała wyższą stawkę za stanie przy porcie niż za zaciąganie klienta do łóżka. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Ekonomia. Co prowadzi nas do kolejnej bolączki. Ekonomia. I śmieciolutu. Wiedźmin 1. Srebrny miecz był świętym gralem. Zdobywaliśmy go dopiero w drugim akcie, mimo że już w pierwszym musieliśmy walczyć z Bargestem. Czuć rzadkość tego oręża. Nawet w dwójce zbroi i miecze zmieniaj rzadko. A Wiedźmin 3? Tam zmieniasz miecze częściej niż skarpetki. Wbijasz jeden poziom i nagle znajdujesz po drodze 3 lepsze miecze w spróchniałej beczce. A w jedynce nawet się nie opłacało kraść tego, co mieszkańcy mieli w skrzyniach. Gracze w Dzikim Gonie po sprzedaży i misjach byli tak bogaci, że w krwi i winie oraz sercach z kamienia CD Projekt musiał wymyślić sposoby, gdzie mogliśmy wydać taką kupę pieniędzy. Sklepy, jak i kraftowanie w trójcy są bezużyteczne, bo losowy lód zwykle jest lepszy. Jeśli masz build, to nawet opłacalną rzeczą jest wytwarzanie miecza ze schematu, ale poziom trudności nawet tego od nas nie wymaga, ponieważ miecz na wyższym levelu zadawał większe obrażenia. Geralt nosi przez cały gameplay tyle żelastwa, że mógłby samodzielnie uzbroić wszystkich temerskich partyzantów. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. System reputacji, czyli jak można wykorzystać mechanikę z Cyberpunka. A skoro już szukamy inspiracji, nie bójmy się zajrzeć na drugie podwórko Redów do Night City. Mówię o systemie reputacji, czymś na wzór Street Creditu. Nie oszukujmy się, Geralt w trójce był uprzywilejowany. Był celebrytą, miał Jaskra, który robił mu PR i znajomości na dworach, a Ciri startuje z czystą kartą. Jako pierwsza wiedźminka kobieta mutant nie powinna mieć wysokiego kredytu zaufania. Może ocaliła świat przed białym zimnem, ale dla przeciętnego chłopa ze wsi to nie ma znaczenia. Dla nich wiedźmin to dziwadło, które porywa dzieci. Pamiętajmy, że nawet Geralt, mimo swojej sławy, bywał opluwany i oszukiwany przy wypłacie. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem.
Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Dlatego system reputacji jest tu niezbędny. Każde zlecenie, każdy dialog powinien budować markę Ciri. Uratowałeś wioskę bez mrugnięcia okiem? Wieści się rozniosą. Kupcy w okolicy obniżą cenę, a daleki karczmarz ugości cię chlebem za uratowanie dalszej rodziny. Byłaś bezwzględna i chciwa. Ludzie będą się ciebie bać, ale może zapłacą więcej, żebyś tylko sobie poszła. Albo zbiorą chłopów, aby ciebie zabić, żeby nie musieli ci płacić. To idealne rozwiązanie, zwłaszcza, że CD Projekt planuje nową trylogię. Więc nie dostaniemy od razu pełni rozwiniętej, z wielką sławą Wiedźminki, tylko postać, którą będziemy mogli się wspiąć na szczyt. Unikanie zbyt wielkich ambicji, cut contentu i nieuważanie graczy za nieugarów. Przejdźmy do tematu, który boli każdego fana, jak i dewelopera biorącego udział w tworzeniu gier, jak i Wiedźmina III. Ambicje kontra rzeczywistość. Wiedźmin 3, podobnie jak później Cyberpunk, padł ofiarą własnego marketingu. Tylko Wiedźmin nie miał tak widocznych błędów i był najlepszą grą w swoim gatunku. Obiecywano nam góry złota, a potem przyszedł brutalny cut content. Pamiętacie Jorweta? Jorwet! Zwykły skurwysyn! Miał być, a został wygumkowany z Dzikiego Gonu. Tak jak wiele innych wątków, które zostały wymazane lub wycięte dokładnie rok przed premierą. Wątki główne degradowano do zadań pobocznych, a dziury w mapie łatano w ostatniej chwili śmieciami. Tak, mówię o kontrabandzie na Skellige. Setki pytajników na wodzie, wrzucone tylko po to, żeby mapa nie wyglądała na pustą. Cóż, widać nie do końca plutotrawiony pomysł. Prawda, Ubisoft? Ubisoft dobrze wykorzystał błędy Redów i w mapach nam jeszcze bardziej zaśmiecił rozgrywkę. Ale prawdziwa skala cięć wyszła na jaw dopiero niedawno, dzięki Redkitowi i pewnej książce. Wiedzieliście, że wątek Krwawego Barona, absolutnie najlepszy quest w historii gier RPG, był o krok od usunięcia. Twórcy bali się, że jest zbyt skomplikowany i my gracze go nie zrozumiemy. Że nie ogarniemy niuansów rodzinnej tragedii i paktu z paniami lasu. Tylko dzięki uporowi Tomaszkiewiczów, Pawła Sasko i Karolin Stachery, która kazała uwierzyć w ludzi, ten quest został w grze. Ciekawe, ile takich decyzji wpłynęło na to, że gra zbiedniała w fabule, mechanikach, jak i trudności rozgrywki. I tu dochodzimy do sedna problemu z długością gry. Statystyki są brutalne. Według osiągnięć na Steamie zaledwie 22% graczy ukończyła główny wątek w Wiedźminie 3, zdobywając osiągnięcie Dziecko Niespodzianka. Redom na pewno dało to do myślenia, dlatego główna fabuła Cyberpunka była krótsza. Ale moim zdaniem wyciągnęli złe wnioski. Problemem Wiedźmina 3 nie była za długa fabuła. Problemem było, że główny wątek Dzikiego Gonu po prostu nie dowodził. Był rozmyty. Gra zasypała nas toną pytajników i genialnych questów pobocznych, które swoją jakością odciągały nas od ratowania Ciri. Dajcie nam prawo do eksploracji. Niech znalezienie ciekawego miejsca będzie nagrodą za ciekawość. Te świecące ikony zamieniały eksplorację w odhaczanie listy obecności, zabijając ducha przygody. Nie oznaczajmy każdej pierdoły na mapie. Dajcie nam odkrywać świat, a nie czyścić go jak w wakacjach ze starymi. Ale jest coś, za co musimy trzymać kciuki najmocniej. Módlmy się do Lebiody, żeby przy projekcie Polaris nie zmieniali scenariusza za 5:12. Pamiętacie Cyberpunka? Nie mówię, że fabuła była zła, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że wejście Keanu Reevesa i jego chęć do udziału w dialogach wywróciło scenariusz do góry nogami.
przez co Redzi 2 lata przed premierą przepisywali scenariusz, który wyglądał jak od zera do milionera w stylu GTA V, a zaczęła się zmiana fabuły na walkę o życie z engramem w głowie. Efekt? Kiedy robisz rewolucję w scenariuszu rok czy 2 przed premierą, połowa gotowej gry ląduje w koszu. Zostają dziury logiczne, dużo błędów i chaos. To samo spotkało Wiedźmina 3. Wystarczy poczytać wycieki gotowego scenariusza na GitHubie. Albo obejrzeć filmy w tym temacie na YouTubie. Linki w opisie. Wersja pierwotna była mroczniejsza, bardziej spójna i logiczna. Antagoniści. Chcesz usłyszeć fraszkę? Dziki gon, a wyszedł nam dziki zgon. Całkiem. Dziki gon to chyba największe rozczarowanie trójki. Przez całą trylogię teasowano ich niczym Thanosa w filmach Marvela. Mroczni jeźdźcy, porywacze ludzi, zwiastuni białego zimna. Ironią losu jest to, że w Wiedźminie 2, gdzie w ogóle nie pojawili się osobiście, czuliśmy przed nimi większy respekt niż w trójce, gdzie powinni być głównym zagrożeniem. W grze okazali się zapychaczem między partykami Gwinta. Od goście w zbrojach, którzy gubią trop Geralta częściej niż płotka gubi drogę. Gdzie i do antagonistów z przeszłości. Leto z Gulety? Gość był tak świetnie napisany, że zamiast go bić, wolałeś iść z nim na wódkę. Dla mnie wódeczka. Nawet salamandra z jedynki, mimo kiczowatości, budziła większą odrazę i motywację do zemsty. Gin. Ja cię pierdolę, tarcza Azura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciwzaklęcia. Honor antagonistów w trójce uratował dopiero dodatki. Pan Lusterko to mistrzostwo świata, a Detlaf i Syanna dali nam moralne dylematy, o których Eredin mógłby tylko pomarzyć. Świat. Podobnie sprawa się ma z światem. Zaryzykuję tezę, 1 i 2 miały więcej charakteru niż podstawka trójki. Jestem fanem tej drewnianej szarości z pierwszej części. Ten mrok, to błoto, ta słowiańska depresja, która w 4 akcie nagle ustępowała miejsce zniewalającym złotym odmętom pól. Mimo że ta gra jest toporna i kończyłem ją rok, to ten klimat jest nie do podrobienia. Kto wie, może remake będzie najlepiej sprzedającym się remake'iem? Z kolei 2 to była eksplozja różnorodności. Las we Flotsam w deszczu, klimatyczny majstersztyk, a potem wybór ścieżki. Albo lądujemy w tolkienowskim, krasnoludzkim Bergen, albo brudnym wojskowym obozie Kedwenczyków, gdzie szczytem rozrywki jest świszcząca Zośka. Świszczącą Zośką, pewnie szczerbata. Każdy akt był inny, każdy miał unikatową paletę barw. Wiedźmin 3. Oczywiście Welen czy Skellige są piękne, ale podstawka była estetycznym miszmaszem. Była ładna, ale brakowało jej artystycznej spójności. Tę pustkę wypełniły dopiero znowu dodatki. Serce z kamienia przywróciło mrok i zabawę konwencją malowanego świata, a krew i wino pokazano nam baśmiowe tu są, udowadniając, że w krainie wina i miłości zepsucie i sztuczność śmierdzi gorzej niż w rynsztoku Nowigradu. Dobra, koniec narzekania na Wiedźmina 3. Nie chcę, żeby zaraz wpadła mi tu husaria obrońców trójki, bo mówmy się, Redzi to wciąż absolutnie artyści pióra. To oni dali nam postacie, które są ludźmi z krwi i kości, a nie NPC-tami. Dali nam dialogi, które cytujemy latami, misje poboczne, jak ta z Baronem, czy poszukiwanie brutalnego zabójcy w Nowigradzie. To poboczniaki, które wciągają bardziej niż główne fabuły gier konkurencji, typu zbierz 4 marchewki i spierdalaj. I wreszcie daj nam emocje. To dzięki nim i muzyce na przykład Przybyłowicza w scenie na Wyspie Mgieł, gdzie Geralt po setkach godzin szukania i grania w Gwinta wchodzi do chaty, widzi Ciri i wtedy widzisz ojca, który odnajduje córkę. Dla wielu graczy, w tym dla mnie, to absolutne arcydzieło, które wielu z nas doprowadza do łez.
To wciąż gra, dzięki której pokochałem ten świat, kulturę i w ogóle zrozumiałem, jak wielką sztuką jest game dev. Moim zdaniem trzeba po prostu zrozumieć, że każdy Wiedźmin jest o czymś innym. 1 to historia o zemście i odzyskaniu tożsamości. 2 to wiedźmińska gra o tron, a 3 to osobista opowieść o ratowaniu córki. Każda z nich ma wady, ale zalety są tak potężne, że o błędach zapominamy. I tak skończy się na tym, że będę bronił 4 do upadłego. W końcu jestem gościem, który bronił Cyberpunka na premierę, bo akurat mi działał i pokochałem ten świat. Dobra piłeczka po waszej stronie. Co projekt Polaris musi zrobić, żeby zdać ten swój chrzest ognia? Wolicie bezpieczną kontynuację w stylu 3, czy powrót do surowych mechanik z 1? Sekcja komentarzy jest wasza. Czytam wszystko, więc dajcie ognia. Czy pamiętacie jakieś sytuacje z innych gier, żeby tak dokładnie dało się poznawać wyciętą fabułę jak w Wiedźminie 3, czy chociażby to, co wiemy o zmianach w Cyberpunku? Jeśli ten materiał ci siadł i doceniasz research, wiesz co robić, podbij, podhypuj odcinek. To dla mnie znak, że chcecie więcej takiej merytoryki, ale algorytmów znak, że to wideo jest warte uwagi. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Ludos. Kompletna lista źródeł w opisie. Sorry, tego nie wiem czytać. Że będę dzwonił, że będę bronił 4 do upadłego. Rozdział 3, zakończenie. Pauza. Zepsucie i sztuczność. W Królestwie Śmierci jeszcze gorzej niż w Rysztonku Nowigradu. Strzelić mu w oko. Niczym CD Projekt nam. Nie no, żartuję. To wyciąć. Zamieniły eksplorację w odhaczanie. Cóż, nie był to do końca. O kurwa. A dla I love you.